Witam was serdecznie, moi drodzy widzowie. Ja jestem Prakero i zapraszam na pierwszy odcinek w nowej serii na moim kanale. Będziemy tutaj w grze Undisputed tworzyć zawodników i na pierwszy ogień oczywiście poszedłem ja, jak w każdej grze, czy to UFC 4 czy UFC 5, Prakero był jako pierwszy pokazywany, więc żeby tradycji stało się zadość, moi drodzy, no to macie, jest łysy, także możemy sobie przejść do informacji o nim. Tak jak widzicie, tak się prezentuje. W miarę podobny. Powiedzmy, że w 90 paru procentach jest do mnie podobny. Idealnie się nie dało, ale myślę, że jest ok. I tak, no wiecie, gender, czyli płeć, wiadomo, chłop, nie? No właśnie. Jeżeli chodzi o kategorię wagową, no to ja wybrałem tutaj, przepraszam, cruiserweight. Masa ciała 65%, 191 funtów, no i tutaj zasięg 187, bo nie wiem jaki mam, ale podejrzewam, że nie mniej jak 185 i nie więcej jak 188, ale mogę się mylić. To takie informacje o mnie. Boxer Details, no to tutaj są takie informacje, gdzie dajecie sobie jakiś tytuł. To będzie wasz przydomek jakby. No wiadomo, imię, nazwisko, przydomek, wiek, kraj pochodzenia, miasto rodzinne i tak dalej. Można sobie tutaj wpisać cokolwiek. Nawet możecie sobie tutaj napisać karton na dworcu. I też będzie wam pokazywać, że jesteście z kartona na dworcu. Nie? Także taka ciekawostka. Przejdźmy dalej. O, głowa. Tak się prezentuje Prakero z profila. Jednego, drugiego. Myślę, że całkiem podobny mi wyszedł. Całkiem mi podobny wyszedł ten pan. I tak, ustawienia głowy macie. Oczywiście sobie tutaj zastopujecie, moi drodzy. Żeby też tutaj za dużo czasu wam nie zabrać, po prostu sobie zastopujecie, jak będziecie mieli chęć. Tu mamy ustawienia takie lower face, czyli policzki. Tutaj jest szczęka, nie, podbródek, tutaj szczęka, a tutaj ustawienia ust i zacznijmy od policzków. Tu sobie oczywiście zastopujecie, jak będziecie chcieli. O. Tutaj też możecie sobie zastopować ten podbródek. Szczęka. No i tutaj usta. Tutaj będzie trzeba kawałek przejść, bo tych opcji jest więcej. Już wam przybijam w dół. O, i tak to wygląda. Włosy, no to tutaj nie ma większego problemu, bo do mnie pasują tylko te, chociaż nie są idealne, bo powinienem mieć całą głowę taką, wiecie, bez włosów, a tutaj widać, że jakieś tam włoski są, że jest tylko ogolony, ale może kiedyś tutaj dodaję więcej tych opcji w kreatorze. Kolor włosów to nie ustawiałem, bo i tak na głowie łyso. Jeżeli chodzi o zarost, no to ja tutaj wybrałem ten, który widzicie. Jeżeli chodzi o kolor, no to wybieram sobie brązowy, ustawiam RGB na 29, saturację 66, no i brightness 20%. I taki kolor mniej więcej wyjdzie podobny do mojego. Jeżeli chodzi o oczy, no to tutaj wybrałem po prostu niebieskie i ustawiłem RGB na 196, saturację 85% i brightness 50%. I taki w miarę podobny kolor oczu do moich wyszedł. No i tutaj zobaczmy na ustawienia. Sobie oczywiście możecie zastopować w wybranym momencie, a będę wam tutaj przewijał. No i tyle. I teraz tak, moi drodzy, jeżeli chodzi o tutaj o brwi, no to wybieracie te brwi. Jedną z rzeczy, które mi się na przykład nie podoba tutaj, to jest to, że eyebrow rotation, spacing i offset tutaj się jakby nie zapisuje, nie? Jak ja na przykład tutaj teraz przyjadę, patrzcie. O, to już się robi takie, że trzeba ustawiać od nowa, nie? A u mnie mniej więcej to jest tak, 70 chyba. Czekajcie, 70. No powiedzmy, że 60. Jeżeli chodzi o eyebrow rotation, eyebrow spacing, to tutaj będzie, ja wiem, generalnie to o, gdzieś tak powinno być, mniej więcej, powiedzmy, że na 50, niech będzie. I tutaj offset, czyli wysokość, to tutaj maksymalnie w dół. Tutaj, o, myślę, że o 65 może, o, mniej więcej, powiedzmy, że jest eyebrow rotation 60, eyebrow spacing 65, no i eyebrow offset 100. No mniej więcej tak to wygląda. Szkoda, że to się nie zapisuje, myślę, że to jest do poprawy na pewno. Nos. Tutaj oczywiście możecie sobie zastopować, ja będę też przewijał w dół. Nos mi wyszedł naprawdę w miarę podobnie, bo ja mam taki nos
kształtem dziwny, że czasem trudno jest jakieś w ogóle czy VFC, czy gdziekolwiek tam ustawić to odpowiednio, to ciężko. No. Tak to wygląda, moi drodzy. Uszy, tak widzicie, takie o. Też możecie sobie zastopować te tutaj statystyki, te cyferki, które się ustawia, żeby odpowiednio to wszystko wyglądało. No okej. Jeżeli chodzi o głowę, to wszystko. Ciało to możecie wybierać kolor. Szkoda, że nie ma ogólnie takich tułowiów do wybrania presetów, gdzie jeszcze te presety mógł edytować. No niestety nie ma, jest tylko jedno, co jest trochę kłopotliwe, ale tu możecie sobie kolor zmieniać. Ja oczywiście ustawiłem ten przedostatni. Tu jest fajna opcja, że po prostu możecie wybierać wielkość mięśni na ciele. Widzicie, klatkę piersiową jak powiększycie, to ona tak rośnie łup, jak kurczakom z pewnej restauracji pod Złotymi Łukami. To też oni mają takie klaty, te ich kurczaki. Tutaj też możecie sobie taką ustawić, jak chcecie. Dalej, tatuaże, moi drodzy, nie ma to nic ciekawego. Nie ma takiej opcji jak w UFC, że możecie jakiś kolor nałożyć na skórę i rozciągnąć. Są tylko małe tatuaże w wybranych miejscach na ciele, czy na szyi, czy tamten. To nic specjalnego nie ma, ja tam nie ustawiałem. Equipment to też jakby nie ma sensu wam pokazywać, bo to sobie każdy ustawi. No, mi tutaj chodzi tylko, żeby po prostu, żebyście mogli sobie skopiować wygląd. Tu macie punch style, tu wybieracie sobie, czy chcecie być praworęczni, czy lewo. Tutaj macie różne style boksowania. Ja sobie wybieram styl boksowania traditional B. O, to jest taka moja postawa. Oczywiście możecie sobie wybierać różne, bo macie tutaj do wyboru takie jak widzicie, macie old school lata 30, 40, 50, to naprawdę jest bardzo fajne. Tak samo możecie wybrać blok, macie zwykły, tu macie taki i ewentualnie taki. No ja wziąłem tradycyjny. Można sobie też rozdać statystyki, wybrać tutaj styl walki. Ja taki wybrałem Boxer Puncher, bo on jest najbardziej tutaj dla mnie taki zrównoważony. Statystyki można sobie rozdać, ale to jeszcze wymaga poprawy, bo zobaczcie, ja sobie rozdałem tak i nie macie tych punktów za wiele, chyba tam na początek. No i jeszcze jest sekcja tych tak zwanych perków. Ich trochę jest. Czekajcie, że wam pokazuję. Dwie i tutaj jest trzecia strona, tylko w tym kreatorze na tą chwilę jest to tyle dziwnie to zrobione, że nie można stworzonemu zawodnikowi wybrać perków jakich się chce. Ja mogę tylko ustawić te Rubber Legs i mogę ustawić Instant Skipper. Innych perków nie mogę w ogóle włączyć, nie wiem od czego to zależy, ale tak to wygląda, moi drodzy. Tutaj wam wszystko pokazałem, chyba tyle. Tak, tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że taki pierwszy odcinek w tym Undisputed Character Creator się wam spodobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, do skomentowania tego filmu, do zasubskrybowania mojego kanału. No i ja dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach, czy to Undisputed, czy innej gry. Także dzięki jeszcze raz, trzymajcie się. Hej, hej.